Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na odcinek trochę luźniejszy niż zwykle, o który bardzo wielu z Was od bardzo dawna prosiło, czyli o tym, jak wygląda produkcja filmów z podróży od kuchni. O tym, czego Wam nie pokazujemy, o tym, czego w filmach Wam nie mówimy. Od 6 ponad lat spotykamy się na YouTube, a od 3 lat dla mnie jest to praca na pełen etat, dla Mateusza od 2 i nazywamy ją najlepszą pracą świata. Nie dlatego, żeby się chwalić, ale dlatego, że my ją naprawdę uwielbiamy, cieszymy się nią i doceniamy każdego dnia. A w chwilach motywacji takie przypominanie sobie, w chwilach demotywacji, przypominanie sobie o tym bardzo tej motywacji dodaje. I dzisiaj o tym, jak to wygląda z naszej strony. Zacznijmy od tego, że nie ma czegoś takiego jak typowy dzień pracy u nas. Dlatego, że każdy dzień wygląda zupełnie inaczej. Czasami każdy miesiąc wygląda zupełnie inaczej. Ale zasadniczo możemy podzielić całość tej pracy na 3 etapy. Po pierwsze dni zdjęciowe, po drugie montaż, po trzecie wszystko inne. Chyba najbardziej pojemna kategoria. Przygotowaliśmy dla Was trochę materiałów z ostatniego miesiąca albo powiedzmy kilku tygodni. Tak, przygotowaliśmy, dlatego że nawet do takiego filmu zakulisowego trzeba wiedzieć, aby ten materiał zbierać, aby wykonać jakąś akcję w odpowiednich momentach, aby móc to komuś pokazać, co się dzieje. Dzisiaj będzie bardzo fajny dzień, ponieważ wyjeżdżamy na zdjęcia. Jedziemy na tydzień do wioski masajskiej. Tam będziemy 3-4 dni na miejscu, ale trzeba tam jeszcze dojechać. Jak wiecie, mieszkamy na co dzień w jednym miejscu, na naszej górze, w górach Usambara, w małym domku. Więc to jest przedsięwzięcie, żeby zrealizować film właśnie z takiej wioski. Bardzo nam pomogliście, zadając pytania, a w zasadzie podpowiadając na Instagramie, kiedy zapytałam, co by Was w takim odcinku z naszego życia, z naszej pracy interesowało najbardziej. I jednym z najczęstszych pytań było, skąd pomysły na odcinki i jak poznajemy ludzi. Tak samo jak Wy poznajemy ludzi. Stefani, która mieszka w wiosce masajskiej, zatrzymała się tutaj w tym samym miejscu, w którym my jesteśmy. Poznaliśmy się, polubiliśmy się, spędziła tutaj 2 lub 3 tygodnie i zaprosiła nas do siebie. A jeśli chodzi o dobór tematów, jedziemy do wioski masajskiej. Więc tu tematy się układają same, a właściwie jest w sumie klucz. Po pierwsze, staramy się nie zaśmiecać internetu, czyli nie produkować tych samych tematów, które już kiedyś ktoś gdzieś poruszył, które są powiedzmy ogólnie wiadome, czyli nie tworzyć kolejnego filmu na przykład o Masajach, o tym jak tańczą, o tym jak piją krew i tak dalej, dlatego że to jest coś, co o Masajach każdy z nas gdzieś słyszał. Zastanawiamy się więc, jakie inne tematy moglibyśmy przez pryzmat Masajów pokazać. Drugim pomysłem, który w zasadzie sam się pojawił, narzucił, a który spełnia to założenie, jest postać samej Stefani i jej historia, czyli kobieta z Niemiec, która zamieszkała w masajskiej wiosce. I zazwyczaj właśnie jest tak, że mamy zalążek jakiegoś pomysłu, jakiś punkt zaczepienia, bądź jakąś osobę, która nam ustawia temat odcinka. Po drugie jest to, że akceptujemy fakt, że nie będziemy w stanie zrobić odcinka o wszystkim. To jest coś, co wydaje mi się, że robi bardzo wielu ludzi, ale też rozumiem, dlaczego to robi, dlatego że bardzo często jest tak, że kiedy zgłębiamy jakiś temat, to pojawiają się komentarze, dlaczego nie powiedzieliśmy o tym, dlaczego nie powiedzieliśmy o tamtym. Musimy się zawężyć, żeby film nie był zbyt ogólnikowy i nie był przez to wydmuszką. Tak samo mierzymy siłę na zamiary, czyli mając na przykład 3 dni w wiosce masajskiej, to jest dużo czasu, ale to jest zdecydowanie za mało czasu, aby zgłębić jakiś trudniejszy temat. Na przykład sytuacja kobiet w świecie Masajów, czyli w bardzo patriarchalnym społeczeństwie. To jest zbyt delikatny temat, który poruszony z ludźmi, których nie znamy, może nie być rzetelny, to znaczy może to być właśnie taki bardzo ogólnikowy materiał, bardzo powierzchowny i wydaje mi się, że niewiele wnoszący do tematu, a jest zbyt delikatny, aby go właśnie tylko tak muskać. I po ostatnie staramy się, aby każdy film na kanale był trochę inny od poprzedniego, by trochę różnił się formą, by trochę różnił się podejściem do tematu, po to, aby się po prostu Wam nie nudziło, nam nie nudziło i zwyczajnie dlatego, że bardzo lubimy eksperymentować. Czy ten klucz zawsze się sprawdza? Oczywiście, że nie. Są odcinki lepsze i gorsze. Niektórych tematów w ogóle nie udało nam się zrealizować. Niektóre wyszły gorzej niż myśleliśmy. Niektóre wyszły dużo lepiej niż zakładaliśmy. I to jest właśnie ten czynnik niezaplanowania całości odcinka,
Ktoś pytał o to, czy przygotowujemy sobie scenariusz. 50/50. Zawsze robimy tak, że jakieś przygotowanie do tematu mamy. Natomiast jeśli ktoś myśli, że można rozpisać film od początku do końca, film, który ma znamiona reporterskie czy dokumentalne, czy nawet jest zwykłym vlogiem, nie dodawajmy mu tutaj jakiegoś prestiżu na siłę, to może się bardzo mocno rozczarować, dlatego że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na planie. Wracam po bagaż podręczny. Po drodze być może uda nam się zrealizować jeszcze jeden odcinek, dlatego że na naszej trasie jest znajome wesele. Z przemieszczaniem się bywa różnie. Jechałam już chyba wszystkim. Autobusem, pociągiem, marszrutką, motocyklem, konno, tuk-tukiem, dostawczakiem na pacę w śniegu z deszczem. Chyba do kolekcji brakuje nam tylko ciągnika, ale wszystko przed nami. Tym razem mamy luksusowe wręcz warunki, bo jedziemy autem terenowym. Wspólnie z Dagmarą i Alim, którzy zarządzają hotelem, w którym mieszkamy i w którym zatrzymała się Stefani. Oni jadą towarzysko, my filmowo. Nie jesteśmy przygotowani do wesela, dlatego przyszliśmy na bazar się ubrać. Bo ja mam same spodnie dresowe. Za mała? Co? Jakaś taka za ciasna jakby. Ciasnawa, ale zaraz zobaczymy, jeszcze się dopnę. Ale ładnie wyglądasz. No. Tak kolorowo. Dokąd teraz idziemy? Kupić chińską koszulę dla Alego, bo on gardzi swoją kulturą. Ale co, chińskie lepsze? Chińskie bardziej pasuje do jego indywidualnego stylu. Aha, rozumiem. Musimy zrobić po drodze jeszcze jeden przystanek, dlatego że chcemy zabrać jakieś prezenty dla Stefani i jej rodziny. Morwy. A możesz powiedzieć, co tu robimy jeszcze? Będziemy kupować ser od sióstr zakonnych. Po co? Żeby zawieźć do wioski Masajów. Bo tam to jest dobro szlachetne wręcz. Te, które też mamy w tym. To jest mulberry, to jest gooseberry. A tutaj siostra produkuje swoje własne wino. Z banana, z morwy, z jakichś miksu ziół różnych. A weźmiemy sobie dzisiaj winko na wieczór, żeby celebrować wyjazd z mamą. Nie pije się w pracy. No właśnie nie jesteśmy w pracy, o to chodzi. No właśnie, to jest odcinek, w którym pokazujemy, jak wygląda nasza praca. Drogi w Tanzanii są takie sobie i podróż trwa tutaj zawsze dłużej niż się zakłada. Nawet jeśli mapa mówi o 30 kilometrach, może się okazać, że pokonuje się je w 3 godziny. Ktoś pytał o to, w jaki sposób planujemy nasze posiłki. Nie planujemy. Jeśli mieszkaliśmy w Bułgarii i mieliśmy do dyspozycji mieszkanie, które wynajmowaliśmy, w którym była kuchnia, gotowaliśmy sobie, dlatego że jedzenie na mieście na dłuższą metę jest dosyć kosztowne, a nie było to żadnym problemem, aby kupić rzeczy w sklepie i coś przygotować na 2 dni. Natomiast w trasie jemy wtedy, kiedy jesteśmy głodni i najczęściej staramy się, by było to niskobudżetowo, lokalnie i tak jak tutaj wszyscy w okolicy. W tym przypadku jemy w typowej dla Tanzanii garkuchni, gdzie wygląd pomieszczenia rekompensuje bardzo niska cena posiłku, około 7 zł, za przyzwoity, prosty, dzisiaj ugotowany posiłek od afrykańskiej mamy. Przy okazji w towarzystwie jakiegoś dziecka, które ktoś nam podał do podtrzymania. Widzisz? Zobacz jaka dzidzia. Nie jest zainteresowana za bardzo, patrzy na ciebie. Nie kupujemy nigdy żadnych chipsów, przekąsek i tak dalej. Jeśli przekąski, to na przykład banany lub w tym przypadku słodyczem jest trzcina cukrowa, którą się ciumka i jest to bardzo uzależniające. Następnego dnia ubraliśmy się ładnie, umalowaliśmy się i poszliśmy na ślub, mając nadzieję, że dostaniemy pozwolenie na kręcenie. Możemy kręcić. Musisz zapiąć sobie ten... Tak Mara kazała mi rozpiąć, ale wyszedł z tego trochę żart tropików, więc może nie. Wesele, jak możecie się domyślać, było wyjątkowym doświadczeniem. Przez chwilę byliśmy nawet potraktowani z wielkimi honorami. Postaramy się po serii masajskiej zmontować z tych materiałów krótki odcinek dla Was. Następny dzień w drodze, już drugi, to kolejne 6 godzin w aucie, w tym 4 po drodze przez burz. 4 godziny podskakiwania na dołkach, ale w końcu dojechaliśmy do wioski.
W wiosce masajskiej będziemy realizować 2 odcinki. Jeden o Stefanii, drugi o życiu Masajów. Dzień dobry. Chodź. I to jest w zasadzie jedyna trudność w tej wiosce. To muchy. Jak są krowy, to są muchy. I te muchy są faktycznie wszędzie, ale widzę, że ty to już masz obcykane. I masz gdzieś. Poza tym mamy tutaj wszystko, czego potrzebujemy. Mamy dach nad głową, mamy łóżko, bardzo wygodne. Nie mamy tylko prądu, więc musimy oszczędnie gospodarować bateriami. Tu jest śniadanko i dzisiaj mamy chapati. Takie placki przypominające naleśniki, ale dużo grubsze i tłustsze. No, to początek dnia przygotowuję sobie sprzęt. Aparat z mikrofonem już jest. Jakąś małą torebkę, żebym nie musiała nosić plecaka. Aha, jest za aparatem. Dobra, przygotuję sobie sprzęt poza wami. A potem już cały dzień spędzam na zewnątrz, więc wszystko muszę mieć przy sobie. Chustka fajnie wygląda, ale będzie dzisiaj gigantyczne słońce. Okulary odpadają, dlatego że będę kręcić i muszę widzieć kolory. Więc czapka z daszkiem i jedziemy. I chyba tak wyjdę, bo muszę sobie zasłonić kark od słońca. Jeśli chodzi o podział ról, o to też bardzo wielu z Was pyta. Z tym też bywa różnie. Na przykład, będąc w Bułgarii, realizując film z Genowewą, kręciliśmy mniej więcej porówno. Staraliśmy się, aby jak najszybciej zrealizować ten film po to, aby nie tracić jej zbyt wiele czasu. Natomiast niektóre sytuacje były takie, że Genowewa chętniej ze mną rozmawiała, ze mną jako kobietą, czuła się ze mną bardziej komfortowo i na przykład zostawałyśmy w pokoju same i ona mówiła mi rzeczy, które po prostu łatwiej jej było opowiedzieć mnie. To jest w ogóle bardzo przydatna rzecz, że jesteśmy i kobietą, i mężczyzną, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy było tak, że jakaś osoba powiedziała mi inne rzeczy i Mateuszowi inne rzeczy. I nie będę tutaj teraz tych przykładów przytaczać, dlatego że to są najczęściej rzeczy bardzo prywatne, więc no nie mogę tego zrobić, natomiast bardzo to pomaga przy zbieraniu informacji na jakiś temat. Jeśli chodzi o wizytę w wiosce masajskiej, postanowiliśmy podzielić się kompletnie. Ja zajęłam się tylko filmami, Mateusz tylko zdjęciami. Zdjęcia przydadzą nam się do książki, którą piszemy, na slajdowiska, gdy już wrócimy do Polski i będziemy się z Wami spotykać i opowiadać historie ze świata na żywo, na media społecznościowe, Instagrama. Natomiast bardzo się też przydaje to, że jest się samemu na planie, to znaczy towarzysząc komuś w naturalnej sytuacji, kiedy nic nie jest ustawione, kiedy trzeba za kimś lub wokół kogoś biegać, obecność drugiej osoby z kamerą czasami przeszkadza. Dlatego lubimy to, że nie mamy dodatkowych członków ekipy. Po pierwsze, ludzie mogą się poczuć z tym niekomfortowo, kiedy 2 kamery są w nich wymierzone. Po drugie, czasami sobie wchodzimy w kadr, dlatego że zajęci tym, co się dzieje w aparacie, nie spoglądamy na siebie i to jest też coś, z czym trzeba się trochę dotrzeć. W przypadku Masajów rozdzieliliśmy się nie tylko jeśli chodzi o rolę, ale też miejscowo. Jeśli chodzi o samo kręcenie, są 3 główne elementy. Rozmowy z ludźmi, które mogą być nagrywane siedząc spokojnie w jednym miejscu, do których wcześniej przygotowujemy sobie pytania, lub spontaniczne, nagrane przy okazji. Towarzyszenie ludziom w ich życiu codziennym i vlogowe, gdy jest na to chwila, miejsce i pomysł w głowie. I mimo tego, że w kulturze Masajów istnieje Bóg, i mimo tego, że Masajowie są też dość Masajowie są dość przesądni. Masajowie są dość przesądni. Kiedy kręcimy filmy, w których chcemy skupić się na czymś konkretnym i siebie zupełnie wyrzucić z tej historii, bardzo zależy nam na tym, aby wszystko to, co dzieje się w kadrze, było naturalne. I jak to zrobić? Bo nie jest to wcale takie proste. Nikt przy kamerze nie czuje się naturalnie, każdy zerka. Najbardziej szaleją dzieci, które chcą się bawić, chcą się oglądać na zdjęciach, chcą się wygłupiać. Tak, dokładnie tak wygląda vlogowanie. Tak na przykład było w przypadku realizowania filmu z Młanauru. Kiedy odwiedziłam ją po raz pierwszy, dzieciaki wygłupiały się przez cały czas i 100% ujęć wyglądało mniej więcej tak.
I co można zrobić w tym momencie? Można albo przekuć to w coś pozytywnego i użyć tego jako części historii, albo zaakceptować fakt, że ten dzień jest stracony pod względem filmowym, ale spędzić po prostu miło czas z innymi ludźmi i powygłupiać się razem z nimi. I tyle, aby było miło. Po 2 dniach, po 3 dniach już się wszyscy przyzwyczajają do kamery, dzieciaki już się nudzą i nie jest się już obiektem zainteresowania i wtedy najczęściej powstają właśnie te naturalne ujęcia. Właśnie skończyłyśmy rozmowę ze Stefanii do odcinka i jednym z najczęstszych pytań jest, jak namawiamy ludzi do tego, żeby wystąpili w naszych odcinkach. Can you tell, from your perspective, how did we make you to be in the video? I think because I liked you a lot. I like the way you talk about what you do, that you're really passionate about your objects, your subjects, and that you're obviously really good at what you do also, Kaya. And I absolutely love that. And then I thought, I have kind of an interesting life. I live with the Maasai tribe, a beautiful ancient tribe in the middle of the African bush. How would you like making a video about that? I think that would be a great subject for your channel. So that's why I said, hey, come here and hey, let's make a video. Because I believe in what you do. Thank you. So this is how we do that. Podobnie było z Genovevą, podobnie było z Muanauru. Zwolnienie w podróży naprawdę bardzo się przydaje i to jest coś, czego komfort mamy dopiero w tym roku po raz pierwszy po tych latach kręcenia filmów. I bardzo to doceniamy i z każdym rokiem jest to dla nas coraz ważniejsze. Dlatego, że mając czas, można wszystkie rzeczy, które się robi, wszystkie filmy, które się kręci, materiały, które się przygotowuje, uwspólnić z ludźmi, którzy biorą w tym udział. Trzeba pamiętać o tym, że ludzie, którzy występują w filmach, poświęcają nam swój czas, poświęcają nam swoją uwagę i nic, absolutnie nic z tego nie mają. Trzeba to docenić i czasami jedyną rzeczą, którą można zrobić, aby się odwdzięczyć, to właśnie to, aby nie przejeżdżać obok nich, robiąc z nich jedynie obiekty filmów, ale też sprawić, że będzie po prostu miło. I zupełnie inna atmosfera jest wtedy, kiedy kręci się film o kimś, kogo się zna, kogo się lubi, z kim rozmawiało się wcześniej, kto wam ufa, kto otwiera się przed wami. Jest to zupełnie inny komfort pracy i zupełnie inny komfort życia. Czasami oczywiście są historie, których aż żal nie opowiedzieć. I dlatego właśnie zaczęliśmy pisać książkę, dlatego że w książce można opisać coś w taki sposób, by nie narażać ludzi. Można sprawić, że opisze się coś anonimowo. To, że opowie się historię, którą ktoś opowie chętniej poza kamerą i tak dalej. Także na grubsze tematy, na większe sprawy, na szerszą perspektywę będzie na to czas. Bo to tak, było bardzo często tak, że brakowało nam czegoś w tych filmach, a coś byśmy jeszcze powiedzieli, ale nie mogliśmy z jakiegoś powodu. To, co można nazwać wadą takich sytuacji, to znaczy coś, co być może tracimy, mówię za siebie, bo nie wiem, czy Mateusz się zgadza ze mną w 100%, ale to brak takiej normalności. W ciągu tych 3 dni zazdrościłam trochę Alemu i Dagmarze, że poświęcili je na po prostu spędzenie czasu z innymi ludźmi, a my ten czas musieliśmy dzielić i oczywiście mieliśmy z tyłu głowy to, że mamy aparat w rękach i że mamy materiały do nakręcenia, nawet jeśli było sporo sytuacji poza kamerą. To jednak wszystko działo się przez pryzmat realizacji filmów. Dostałam nawet pseudonim, przezwisko, Mama Picia, czyli aparat, zdjęcie, przepraszam, a mama to z racji mojego wieku. Już jestem za stara na bycie siostrą. Nie mamy materiałów zakulisowych z drogi powrotnej, a to dlatego, że trwała ona 3 dni. Musieliśmy jeszcze pojechać do Tangi, która jest miastem dosyć oddalonym od Mambo i od wioski, w której byliśmy, po to, aby Dagmara i Ali mogli załatwić jakieś urzędowe sprawy. Zrobiliśmy jeszcze zakupy. Po drodze zepsuł się samochód, po drodze się rozchorowaliśmy. Ja na brzuch, Mateusz miał przeziębienie. I nie w głowie nam było sięganie po aparat. Są takie momenty, kiedy po prostu brakuje do tego pary. Wróciliśmy po 3 dniach, szybki teleport w czasie.
Co dzieje się dalej? Wkraczamy w ten trzeci etap, który można zilustrować jednym tylko ujęciem. Spędzamy bardzo dużo czasu przed komputerem. Trzeba po pierwsze zgrać wszystkie materiały ze wszystkich kart, z rejestratora dźwięku. Trzeba na przykład zsynchronizować dźwięk z obrazem. W przypadku Sokojny i rozmowy z nim realizowaliśmy to osobno na kamerę i na rejestrator, po to, aby był lepszy dźwięk, bo wtedy bardzo wiało. Będzie nam musiał pomóc Ali w tym, aby przetłumaczyć tę rozmowę słowo w słowo z języka Swahili na angielski, później będzie przetłumaczyć to trzeba na polski, dodać napisy i wtedy będzie można montować. Zanim siądę w ogóle do montażu, to zebranie tych wszystkich materiałów, zaciągnięcie ich do programu, no to tak 2-3 dni mija. Jeśli chodzi o montaż, to jest moje love-hate relationship, dlatego że kocham to i nienawidzę zarazem. To, co się może wydawać prostym filmikiem na YouTube'a, nawet zwykły vlogasek, to każdy, kto kiedykolwiek próbował zmontować jeden prosty, krótki film z urodzin, wie, jak bardzo to jest czasochłonne. Najkrócej montowałam chyba 3 dni, a najdłużej montowałam miesiąc. Film o migrantach z początków tego roku, dlatego że mieliśmy bardzo wiele godzin materiału do przejrzenia, różnych konferencji prasowych, różnych spotkań z różnymi ludźmi, ujęć itd. I przez 2 tygodnie to było po prostu oglądanie tych materiałów i zastanawianie się, co w którym momencie, jak powiedzieć, żeby to miało ręce i nogi. Obstawiam, że jeden film o Masajach zajmie mi z tydzień. Co oprócz montażu? Trzeba obrobić zdjęcia. Wszystkie zdjęcia i filmy robimy na ustawieniach aparatu, które spierają kolory i wypłaszczają obraz, po to, aby zachowały więcej szczegółów w materiale źródłowym. I później, wydobyte ręcznie, bardziej świadomie, będą po prostu ładniej wyglądać. Trzeba przygotować też materiały na media społecznościowe. W trakcie kręcenia w wiosce masajskiej nagraliśmy też sporo rzeczy w pionie, po to, żeby wrzucić Wam na Instastory i opowiedzieć trochę wcześniej historię, niż będzie ona na YouTube. Przygotowujemy posty czy materiały dodatkowe dla patronów, szukamy kartek, aby im wysłać. Piszemy, wspominałam o książce, czytamy książki, robimy research pod kolejne filmy, bo przecież w momencie, w którym skończymy te, jeszcze będą kolejne do zrobienia. Konserwujemy, przygotowujemy sprzęt. Mateusz ostatnio pożyczał ode mnie pędzelek do makijażu po to, żeby poczyścić wszystkie obiektywy. Jeden obiektyw nam się niestety zepsuł. Jeśli już jesteśmy przy sprzęcie, to na przykład testujemy sprzęt. To też jest część naszej pracy. Partnerem tego odcinka jest Lenovo, za co bardzo dziękujemy. Dostaliśmy do testów ten komputer i to jest hit. Hitem jest to, jak on do nas tutaj do Tanzanii dotarł. Jak przesłać komputer z Polski do Tanzanii, zapytacie. Albo nie zapytacie, ale i tak Wam powiem, bo jest to niezła historia. Wysyłka laptopa, czy w ogóle sprzętu elektronicznego jest możliwa do Tanzanii, ale w tym przypadku nie wiadomo było, jak długo będzie do nas szła i czy przypadkiem się nie zagubi i szkoda by było w takim przypadku. Nie jest łatwo znaleźć osobę, która podróżuje w tych czasach do Tanzanii i jednocześnie ma miejsce na laptopa w bagażu i chęci, żeby nam pomóc, a jednocześnie jest to ktoś znajomy i zaufany. Udało nam się znaleźć taką osobę w Szwajcarii. Tak samo w Polsce koleżanka Mateusza, pozdrawiamy Cię serdecznie, zabrała go ze sobą, lecąc do Szwajcarii i przekazała naszemu człowiekowi tam. Także wszystko się da. Jeśli ludzie są życzliwi, to wszystko się da. Komputer, o którym mówię i który w nienaruszonym stanie przeleciał do nas przez półkulę, to najnowszy model Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8 generacji. Co ja Wam mogę powiedzieć o tym laptopie? Przede wszystkim to, że żałuję, że z nami nie zostaje, dlatego że bardzo by nam się przydał, ponieważ wpisuje się w nasze szalone życie. Na przykład ma bardzo mocną baterię, co w wiosce masajskiej przydaje się o tyle, że nie ma tam prądu i codziennie trzeba zgrywać materiały i jedna karta to około godziny wytężonej pracy komputera i mało sprzętów coś takiego wytrzymuje przez 3 dni bez ładowania. Po drugie, jest bardzo wytrzymały, ma wytrzymałość na te wszystkie wstrząsy, wytrzymałość na różne warunki atmosferyczne. Kiedy byliśmy w Ekwadorze i trafiliśmy na przykład do dżungli amazońskiej, mieliśmy ze sobą stary komputer, który służył nam właśnie do tego, żeby zgrywać materiały. W dżungli amazońskiej wilgotność powietrza jest bardzo wysoka i komputer nam się
zepsuł. I to jest ogromny problem, że nie mogliśmy zwolnić miejsca na kartach po to, żeby nagrywać Wam więcej odcinków, a tam, jeśli chodzi o dostęp do serwisu, no to wiadomo. Po trzecie, jest to najlżejszy laptop, jaki w życiu trzymałam, do tego niewielkich rozmiarów, ma też bardzo małą ładowarkę, przy jednoczesnym, bardzo dobrym, jak to się mówi, kiedy komputer ma dobre parametry. Informatycy, pomóżcie. Po czwarte to jest ThinkPad. ThinkPady słyną z tego, że mają bardzo dobre systemy zabezpieczeń i w wielu firmach, które operują wrażliwymi danymi, są wykorzystywane do pracy zawodowej. W przypadku kradzieży komputera tutaj jest problem nie tylko taki, że możemy stracić pieniądze z konta, ale też taki, że na komputerze mamy materiały z wizerunkami innych ludzi, również dzieci. I nie muszę Wam mówić, jakie ryzyko wiąże się z tym, że trafiłyby one w niepowołane ręce. Nie namawiamy nikogo do kompulsywnych zakupów, natomiast jeśli potrzebujecie laptopa i chcecie kupić solidny sprzęt, który przetrwa Wam latami, z którym będziecie podróżować po świecie, to myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja i zostawiam Wam link poniżej do samodzielnej eksploracji, czy to jest coś, co Wam odpowiada. To tyle na temat testów. Co jeszcze robimy? W pierwszym odcinku z Tanzanii wystąpiło bardzo wiele osób i bardzo chcieliśmy pokazać im ten film, w którym opowiadamy o miejscu, w którym mieszkają i w którym wystąpili, ale chcieliśmy zrobić to tak, aby zrozumieli, o czym jest ten odcinek. Dlatego poprosiliśmy Aliego, żeby przetłumaczył nam go na Swahili. Mateusz najpierw przetłumaczył cały odcinek na angielski, potem Ali przetłumaczył na Swahili i nam jeszcze dograł tekst lektorski, ja to później zsynchronizowałam. Mnyama porini. Mnyama huyu ni kinyonga ambaye hana jina kwa Kipolish. 3 osoby przez 4 dni przygotowywały ten film właśnie do tego mini pokazu dla garstki osób, ale była to naprawdę wielka przyjemność. Zdarza nam się też na przykład udzielić komuś korepetycji z języka angielskiego, czasami w zamian za lekcję Swahili, czy pokazać komuś, jak się montuje filmy, czy... No jest jeszcze sporo innych aktywności, ale nie ma sensu ich tutaj wszystkich wymieniać, związanych z takim po prostu życiem codziennym w jakimś miejscu. Czy nasze życie kręci się wokół Globstory? I tak, i nie. Tak, dlatego że tak zorganizowaliśmy całe nasze życie, żeby te historie na bieżąco Wam opowiadać. Mieszkamy w świecie. Nie, dlatego że również tak to wszystko zorganizowaliśmy, aby mieć też czas na życie prywatne, aby zachować ten work-life balance, dlatego że nawet w najlepszej pracy świata bywa czasami przesyt, są czasami takie długie okresy, gdzie bardzo dużo mamy zadań z tym związanych i przydaje się czas, kiedy się tym nie zajmujemy po to, aby oczyścić głowę, czy aby zająć się czymś zupełnie z tym niezwiązanym. Mamy czas na życie prywatne, czyli takie rzeczy, o których w ogóle nikomu nie mówimy i zachowujemy je dla siebie. Czytamy książki, oglądamy filmy, gramy w gry i bardzo pomaga nam właśnie to w podróży, że zatrzymaliśmy się gdzieś stacjonarnie w jednym miejscu. Czy są wady tej pracy? Oczywiście, że są. Jest bardzo wiele aspektów, o których mogłabym opowiadać, natomiast jest to temat na osobny odcinek i kiedyś, jak będę miała zły dzień, to Wam je tutaj wygarnę wszystkie. Nie powiedziałam o jednej rzeczy, o zarabianiu. Nie dlatego, że zapomniałam, a dlatego, że już jest taki odcinek na kanale, dość stary, sprzed 3 lat, ale wciąż aktualny i jest najpopularniejszym odcinkiem na kanale Globstory, więc jeśli Was to interesuje, z czego pieniądze, to zostawiam ten link w opisie. Wiem, że ten odcinek też nie jest poradnikowy, że nie jest przepisem, jak to zrobić, żeby dojść do takiej rutyny, jaką my mamy. Jeśli ciekawi Was nasza historia, też powstał film na ten temat i też podlinkuję Wam go poniżej. Coś do mnie właśnie dzwoni. Ktoś z Tanzanii. Bardzo dużo spamu przychodzi na kartę SIM tanzańską z różnymi ofertami. Teraz zaczęli dzwonić. Tymczasem dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję do zobaczenia w filmach z wioski masajskiej. Cześć! I'm not doing this to try to